Kiedy motyw serwetkowy zostanie przyklejony, zabieramy się za rączkę. Tak jak mówiłam, mieliśmy 3 rurki złożonym do środka drutem i teraz te rurki trzeba umocować w ściance koszyka. I 2 kolejne przy kolejnych rurkach osnowy. Podważam i na głębokość 4-5 splotów w głąb wkładam. 3 takie pałąki musicie mieć i trzeba zadbać o to, żeby one były mniej więcej tej samej wysokości. To jeszcze tutaj można troszeczkę podregulować. Tak przygotowany stelaż posłuży nam do wyplecenia tej właśnie fantazyjnej rączki. Zaczynamy wyplatanie od zagięcia jednej rurki gazetowej i przełożenia jej tutaj przez ten splot. Dlatego, żeby nam ta rączka się nie wysmyknęła, to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. A więc przekładamy przez splot i zahaczamy o rurkę środkową. Zaczynamy wyplatanie splotu fantazyjnego. Rurkę, która jest z lewej strony, przekładamy przez środek. Zahaczamy o rurkę, która jest z prawej strony. Przekładamy znowu przez środek i wychodzimy z nią na zewnątrz. I jeszcze raz, teraz z bliska. Rurka, która jest pod spodem, bo ta jest na zewnątrz, robi krzyżyk na środku. Zahacza o rurkę zewnętrzną, o stelaż zewnętrzny. Przechodzi za stelażem środkowym i wychodzi na zewnątrz. Rączka pleciona od dołu, im bardziej zbliżamy się do środka, tym robi się węższa. Tutaj ma około 2 cm, ale to właśnie tak ma być, dlatego że wygodniej wtedy chwycić ją po prostu w rękę. Przy szerokiej rączce byłoby to niewygodne. Ona na samym początku ma około 4,5-5 cm, a tak jak mówię, tutaj na górze ma tych centymetrów już około 2. Pamiętajcie, że plotąc w ten sposób musicie zadbać o to, aby tutaj ta szerokość, te odległości między tymi rurkami ze stelażu były mniej więcej takie same jak tutaj. To przy wyplataniu oczywiście korygujecie ręcznie, nadajecie im taki kształt i taką szerokość, jaką chcecie. W ten sposób musicie dopleść aż do samiutkiego końca. Dojechaliście do końca, tutaj już mamy wszystko wyplecione, cała rączka praktycznie jest wykonana. Co dalej? Otóż przełóżcie obie te rurki do środka, czyli robimy jeszcze jeden krzyżyk, jedna rureczka i druga. I teraz schowamy te rurki również w ściankę. Tak jak one tutaj idą. Jedna z tej strony. To dodatkowo przytrzyma konstrukcyjnie rurki, rączkę, tak żeby nam się nie wysmyknęły nasze rurki stelażowe. I praktycznie rączka jest wykonana. Tutaj jeszcze możecie kapnąć do środka odrobiną kleju i dać koszyk do lakierowania lakierem bezbarwnym. Kochani, właśnie wykonaliśmy koszyk z ozdobną rączką. Koszyk jest wykonany z rurek gazetowych, z odrobiną koloru, z motywem dekupaż na spodzie, tu motyw kaszubski i z pięknie wplataną fantazyjnie rączką. Mam nadzieję, że kurs był przydatny. Zapraszam również na pozostałe moje filmy, a także do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam i do zobaczenia. Cześć!